Witam widzowie na kanale Gameball. Już wyłączone autopilota. I jedziemy. Bochumin, Warszawa Grochów. Taka relacja. Najbliższe miejsce zatrzymania Warszawa Zachodnia. Czyli można powiedzieć taka dojazdówka to jest do Warszawy. Za szybko się zatrzymaliśmy. Dawno tym nie jechałem. Stąd moje problemy. Widzowie, którzy śledzą mój kanał, to może widzieli, że jechałem taką lokomotywą, ale to w innej grze, w Tracing World. I tam ciągnęliśmy bodajże towarowe wagony. Co nas tak będą pod sam sygnalizator ciągnąć? No, tak to wygląda. O, możemy się zatrzymać, przepraszam. Tu na 0 dajemy. Drodzy widzowie. Cóż to za jazda to była? 15 minut Warszawa Zachodnia. No to cóż, możemy pooglądać sobie tą lokomotywę. No, widać, że kobiety maszynistki w modzie. O, proszę zobaczyć takie ujęcie. No niestety buty jakoś przez siedzenie przeszły. Ale gaśnica elegancko. Coś będzie jechać chyba. A jest Pendolino tutaj.
No we wczorajszym materiale Wam mówiłem o testowaniu sprzętu i teraz wnioski moje końcowe takie. No ile bym się tu nie gimnastykował, jaka karta by to nie była. No niestety w 4K nie zawsze to działa, zależy to od trasy. No i w aglomeracji warszawskiej nie działa to, dlatego nie ma sensu się gimnastykować. Jeżeli Wam w 4K ta gra działa, macie takie sprzęty, piszcie, cóż za sprzęty macie. No ja nie mam jakiejś tam super karty graficznej, bo są lepsze w tej chwili. No ale no też nie mam złej karty. Procesor też dość mocny mam. Jeżeli gracie w tą grę i Wam działa w 4K super bez cięcia, piszcie. Oczywiście piszcie, jaki macie sprzęt. Być może są to jakieś takie wina może łącza internetowego. Próbuję rozprawić się z tą historią, czy jest to problem karty graficznej, czy procesora, czy mógłbym robić overclocki jakieś, jeszcze podkręcać kartę, no ale myślę, że RTX-a z serii już nawet ta 4060 już powinna dawać radę w większości gier chyba. Nie mówiąc już o kolejnych kartach. No jestem ciekawy, czy na 4090 RTX-ie czy ta gra działa płynnie. Czterdzieści 90 czy 4080. No widzicie, takie czasem przy obracaniu się takie zawieszenie. Odbicia światła, jakość tekstur, wszystko ok. No tylko nie do końca to wszystko działa tak, jak bym chciał. Jestem wybrednym użytkownikiem sprzętu. No popatrzcie, linie kolejowe Simrail, czyżby to ich siedziba? Oczywiście mówię to żartem, zaraz się to... Simrail, linie kolejowe. No wiadomo, jak to jest z tymi znakami towarowymi. Obejrzmy nasz skład. Co my tu mamy? No 517 ton, to dość ciężki jak na osobówkę. 275 metrów i Warszawa Wschodnia. Pociąg jest z Bochumina, ale tutaj widzimy Chałupki, Wodzisław Śląski, Rybnik, Katowice, Sosnowiec Główny, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Włoszczowa Północ, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia. Kończymy bieg. No to tak, 1, 2, tu jest przedziałowiec, dość stary przedziałowiec. Wagon.
Druga dwójka. Cóż, tu jest opisane PLK, PKP, IC. No to o ile znaków towarowych tutaj nie używamy, no to przy opisie jest tutaj. Pociąg osobowy ze stacji Skierniewice do stacji Warszawa Wschodnia. Przez stację Warszawa Centralna. Wjedzie na tor 22 przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Tu już nieco nowszy wagon, przyjrzyjmy się. Tak jest, nieco nowszy. Możemy się przyjrzeć, jak są zestawiane składy. No tutaj dojazd był do samego sygnalizatora. Widzicie, ledwo się zmieścił ostatni wagon w peronie. Warszawa Zachodnia, Dworzec. No, wyświetlacz, Warszawa Katowice, Warszawa Wschodnia. Znowu stary wagon. Pechowcy tutaj wygodnie jadą. W sensie tu nie pechowcy, tu pechowcy. O i logo Simraila na zagłówkach niestety. No nie rozumie państwowa spółka. Nie chciała darmowej reklamy. Do stacji Warszawa Wschodnia. Przez stację Warszawa Centralna. Podjedzie z toru 22 przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność I tu mamy restauracyjny wagon. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Tylko zobaczcie, tutaj drzwi nie ma. Jest tu stopień. No bardzo dziwne. Stopnia nie ma. To może jacyś fani kolei mi wytłumaczą, po co ta rączka, po co ten drążek tutaj. A jest stopień tutaj. No tylko trochę daleko od rączki. No, idziemy dalej. Zwiedzamy. O, takie malutkie lampki. Siedziska składane. Do nowej hali dworca PKP zapraszają. Przyjrzyjmy się. Tak jest, hala dworcowa. Da się zejść? Nie. Tu już autorzy w pierwszych wersjach tam się dało schodzić. Widać, uznali, nie ma po co. Aha, chciałem w Train Worlda chciałem zagrać dzisiaj ostatni raz w 4. Niestety dopiero za 20 godzin wchodzi, czyli już w tym materiale wam tego nie puszczę. Jutro dopiero koło godziny, nie wiem, 18. No od 12 to od 12, a nie od prawie 13. Troszkę też to reklama dźwignią handlu, no jak to kiedyś mawiali. Mówiło się tyle, że od 12. Od 12 to od 12, a tu już prawie od 13. Czyli no Tracing World dopiero materiał zobaczycie za 24 godziny z 5. części. Chciałem jeszcze na koniec z 4. części sobie zagrać raz, ale tu niestety nie zapamiętało mojego postępu w grze. Musiałbym zaczynać od nowa. Dlatego trochę się na nich próbowałem tam się logować do tego profilu. Nie udało się. O, 1 tu jest. Dlatego postanowiłem, że jeszcze dzisiaj Simraila sobie
pobawimy się Simrailem. Myślę, że też mam przygotowane pewne rzeczy z retrogrania, a później będziemy dalej wchodzić w świat gier. I zapraszam do oglądania, subskrypcji. Zostało już nam tylko tutaj dwójka. Też 6 miejsc. Bardzo kiedyś było w dwójce 8 miejsc w przedziale. Tutaj jest po 6. Tak naprawdę to ta dwójka no nie wydaje się jakaś mniej komfortowa niż ta jedynka. Porównajmy. No niczym się nie różni. Obicia, zagłówki boczne. No, jeszcze raz się przyjrzyjmy teraz drugiej klasie. No, tu też jest jakaś podstawka na stolik. No, komfortowe jak ta jedynka. Niczym tutaj się zasadniczo to nie różni. Jesteśmy w Warszawa Wschodnia. Na torze 8. Jestem ciekawy, jak ten skład, co oni zrobili, że 15 minut zyskał. Przed rozkładem, jest przed czasem. No tutaj mamy dwójkę. Tu już troszkę inny wagon, ale też są te otwory na napoje tutaj pomiędzy siedzeniami. No, tutaj uprościli, tu są te rączka hamulca była troszkę uproszczone, ale myślę, że dla dobra naszych, no jest tam rączka ręcznego jakaś, dla dobra naszych sprzętów czasem trzeba modele w grze upraszczać i optymalizować. Dziwnie te niektóre postacie stoją. Pociąg ekspres Intercity do stacji Warszawa Wschodnia. Przez stację Warszawa Centralna. Pojedzie z toru 8 przy peronie 4. No tu musi być stary wagon, skoro ma jeszcze Życzymy Państwu przyjemnej oznaczenia dla niepalących. Minutka została do odjazdu. A słyszymy naszego Traksa. Dostaliśmy już światło. No i co tu ciekawego opisane jest? 2.18. Rewizja. No, możemy wsiadać. Odhamować go trochę już. No, nie umie ruszyć. Co tu jeszcze jest? Tempomat włączony.
Tu tempomat nam nie jest potrzebny. Zwiększenie siły trakcyjnej, tak. O, wreszcie ruszyliśmy. I zobaczymy, jak nasz skład będzie się spisywać w aglomeracji warszawskiej. Jak wiecie, osoby, które oglądały moje odcinki, zawsze bardzo mi cięło tutaj, szczególnie na Warszawie Centralnej. No, jedna przycinka. No tutaj jest rzut beretem między Warszawą Wschodnią a Warszawą Centralną. Kanał 2 cały czas chyba jest. Tak, na wszelki wypadek nacisnąłem, ale jest cały czas tutaj 90 niby na chwilę. No chyba już 15 minut nie mamy przed czasem. Do 60 rozpędzeni jesteśmy. Dobra. Żeby nie przesadzić z hamowaniem. No widzimy za 700 metrów. Tak, to już no, wjedziemy w peron. No i teraz to, co zawsze stanowiło duży problem. Tak jak już mówiłem, no nie jest to 4K niestety. Jest to rozdzielczość 2560 na 1440. Nie ma sensu tutaj więcej dawać. No bo przycina nawet na kartach serii RTX 40 serii. Nie wjeżdżamy w perony.
Coś chyba innego hamuje, bo to nie mój. Też musimy dojechać. Możemy już się zatrzymać. Tym razem krótszy postój. Spróbuję troszkę odhamować go. No i spróbujemy ruszyć. Zwiększenie siły trakcyjnej. Aha, tu pozycja jazdy, ok. No nie chce nam ruszyć. Czy ktoś wie, co robi źle? Tempomat wyłączony. Chyba, że też się długo odhamowuje. No tak, dokładnie. Podobnie jak w Pendolino. Dwie minuty opóźnienia zyskaliśmy. Czterdziestka. Kolejna stacja Warszawa Wschodnia, później Warszawa Grochów. No, 60, 80, jedno przycięcie, to nieźle. Przyspieszamy do tej 60.
Już mamy 80. No wiele nas tu sygnalizator nie złapał. Sześćdziesiątka za chwilę. Za kilometr stadion. Możemy w całej okazałości zobaczyć nasz skład. O, na tle stadionu. Dobra. Czterdziestka za 200 metrów. 100 metrów. No, teraz będziemy czekać z odhamowaniem. Troszkę do tych 40. Chyba żadnych sygnałów nie trzeba. Pozwiedzamy troszkę Warszawę Wschodnią. No tak się prezentuje Warszawa Wschodnia z góry. Elektropneumatycznym spróbujemy. Możemy się zatrzymać, zwiększamy.
Dobrze, możemy pneumatyczny przewód nabić. Pozycja jazdy. Zmniejszenie siły na 0. No, trzeba chwilę poczekać. Niestety. Te składy długo odhamowują. I zostało nam już tylko kawałek jeszcze do przejechania. Pendolino chyba się zatrzymuje. My przejedziemy przed Pendolino. No, przypomniałem sobie sterowanie. Też pamiętam na tempomacie. No, z przyciskami nie było tak źle. O, na 0 może. O, chyba i tak się zmniejszenie. Skład i tak się chyba zaraz rozpędzi. Mamy z góry. Ja Was zapraszam na kolejne materiały. Troszkę muszę tu kombinować ostatnie dni. Ale udało się grunt. Jakiś wypracowany kompromis. No jeszcze widać. To nie te czasy, żeby w 4K przynajmniej w tej grze grać. Zapraszam osoby, które oglądają, a nie subskrybują, do subskrypcji. No i inne osoby, które doceniają moją pracę, niech dadzą tą łapkę. Dla mnie poprawia to zasięgi trochę mojemu kanałowi. A im większe zasięgi i oglądalność, tym więcej tytułów będę mógł wprowadzić na kanał. No, mamy tutaj rozpisane nawet energia oddana, energia pobrana, widzicie. Wykresy sobie zobaczmy. Prosta była przejazd, trasa. Nie było żadnych sygnałów dźwiękowych po drodze. Zmian kanału. No, stąd nie popełniłem za wiele błędów. Jeszcze raz Wam dziękuję i do następnego materiału. Trzymajcie się.